Kuchnia marokańska jest uważana za jedną z najbardziej intensywnych, pachnących i aromatycznych kuchni na całym świecie. Ilość przypraw, którą się używa choćby do mięsa, jest po prostu nie do zapamiętania. I choć nie przepadają tam za wieprzowinką, to mają też dużo wspólnego z naszą kuchnią. Mianowicie mówię tu o soczystych, dojrzałych pomidorach, które się dodaje i tu, i tam w dzikiej ilości. Pokażę wam teraz, jak przygotować, no właśnie, wieprzowinkę po marokańsku. A do niej podam przepyszne polsko-czeskie knedle. Partnerem dzisiejszego odcinka są pomidory pudliszki. Zacznę od przygotowania mojej ulubionej marokańskiej mieszanki przypraw, którą będziecie mogli stosować zarówno do dań mięsnych, rybnych, jak i warzywnych. Najpierw na patelnię wlewam dobrą oliwę. I teraz do niej wsypuję kolejno przyprawy, które będę oczywiście podsmażał. Czerwona papryka, znana w Polsce od dawien dawna. Lekko gorzka, może być też ostra lub słodka. Świetnie nadaje kolor każdej potrawy, no i ten niepowtarzalny smak. Przyprawy daję 1 do 1, czyli każdej przyprawy wsypuję do oleju tyle samo. Następnie ziarna kolendry. Nie wiem, czy wiecie, jest to jedna z najstarszych przypraw występujących w Polsce, którą pachnie oczywiście cała kuchnia Bliskiego Wschodu. Świetna jest szczególnie na trawienie, oprócz tego, że ma przepyszny smak i zapach. Do tego dosypuję kminu rzymskiego. Ta przyprawa występuje już nawet w biblijnych zapisach i była stosowana jako dodatek smakowy, ale przede wszystkim też leczniczy. Kochany, rozgrzewający, znany na całym świecie sproszkowany imbir. Jego zapachu nie da się podrobić. Podobnie jak nie da się podrobić koloru i zapachu kurkumy. No i na samym końcu przyprawa, która używana jest głównie do deserów, cynamon. Ale w kuchniach arabskich czy w kuchni meksykańskiej bardzo często też się stosuje ją właśnie do mięs. I w ten sposób powstała mi na patelni przecudowna, niesamowicie pachnąca, intensywna mieszanka marokańskich przypraw, którą teraz podgrzeję, aby wydobyć z niej jak najwięcej właśnie tych wszystkich smaków i aromatów. Powoli na patelni, pod wpływem ciepła, oliwa, która jest świetnym nośnikiem smaków, zaczyna wchodzić w reakcję z tymi wszystkimi przyprawami, wyciągając z nich jak najwięcej ich mocy, smaku i zapachu, który stanowczo unosi się nad patelnią. Myślę, że przyprawom już starczy. Zresztą koledzy operatorzy się śmieją, że powoli zaczyna tu pachnieć jak w dobrym kebabie, ale ja powiem wam szczerze, chciałbym, żeby chociaż w jednym kebabie tak przepięknie pachniało. Przejdę teraz do mięsa. My Polacy owieczki to lubimy oglądać, ale zjeść to wolimy świnkę przecież. Dlatego mam tu przepiękny kawałek szynki, którą oczywiście kupiłem w Lewiatanie, bo ja lubię wybierać tylko i wyłącznie najlepsze mięso. A takie pochodzi od lokalnych dostawców, których możecie u nas znaleźć. Teraz tą szynkę kroję w grube plastry, po czym w grubą kostkę 3 na 3 cm. Muszę teraz je zamarynować. Podczas krojenia marynata, którą przygotowałem na patelni, lekko przestygła. Dlatego mięso mogę spokojnie tutaj wrzucić i ono się nie ugotuje, a tylko i wyłącznie otuli tą jakże niesamowitą mieszanką przypraw. Przede mną powstał całkiem niezły, a wręcz zakazany romans, bo do kuchni marokańskiej przemyciłem wieprzka, no a to przecież zakazane. Mięso niech teraz chwilę się pomarynuje, a ja przygotuję pozostałe składniki mojego cudownego marokańskiego ragu. Zaczynam od marchewki, którą kroję w grube talarki. Warzywa muszą być grubo pokrojone, aby gotowały się równomiernie z mięsem. Następnie kroję cebulę. I jeszcze dynia piżmowa. Kroję ją również w grubą kostkę. A na końcu kochany przez nas wszystkich czosnek. Siekam go drobno. Warzywa teraz podobnie jak mięso muszę wcześniej przesmażyć, zanim zacznę razem dusić. Mięso było marynowane w przyprawach i oliwie. W związku z tym podpalam tylko pod patelnią ogień i czekam, aż mięso zacznie się smażyć. Warzywa natomiast przesmażam na drugiej, dosyć głębokiej patelni, żeby później wszystko razem się mogło dusić.
Mięso, przyprawy, no i warzywa. Mnóstwo koloru, smaku i zapachu. Ale to dopiero początek przygotowania mojej przecudownej polsko-marokańskiej potrawy. Otóż wszystko razem teraz muszę poddusić. Najpierw do gara wsypuję przesmażone warzywa. Następnie dorzucam mięso, ale ten sok, który tutaj powstał podczas smażenia, zostawiam w patelni. Za chwilę pokażę Wam czemu. Ten właśnie smaczek jest świetną bazą do sosu, który przygotuję z dużej ilości pomidorów. Muszą się teraz chwilę podsmażyć, aby wydobyć z nich jak najwięcej tej pomidorowej słodyczy. Natomiast tutaj, do tego gara, wrzucę jeszcze kilka rzeczy. Ja wiem, że już mnóstwo przypraw i mnóstwo składników znalazło się w moim dzisiejszym marokańsko-polskim gulaszu, ale uwierzcie mi, że raz na jakiś czas można przygotować potrawę, która jest z 1001 składnika. Tutaj mam suszone morele, których nie kroję, a które dorzucam w całości do mięsa i warzyw. One puszczą taki aromat, którego w żaden sposób nie da się podrobić. Super wypełniaczem do dań jednogarnkowych jest ciecierzyca. Dzięki niej do mojego garnka trafia jeszcze więcej wysokowartościowego białka. W Maroku najczęściej przygotowuje się z cieciorki humus. U nas dodaje się do wszystkiego. Dodam też odrobinę ziela angielskiego, którego wcześniej nie prażyłem razem z olejem, bo jego smak jest zbyt intensywny i zabiłby imbir czy kurkumę. Ja lubię, jak kuchnia jest pikantna, więc odrobina arabskiej harissy nie zaszkodzi w tej potrawie. Pomidory już się pięknie zredukowały, powstał gęsty sos, którym mogę zalać całość. Na patelni zostało mnóstwo smaku z prażenia przypraw czy smażenia mięsa. Szkoda by było go zmarnować, dlatego bulion, który tutaj mam, wylewam na patelnię i powoli podgrzewam, zbierając cały smak. No i siup, cały ten smaczek przelewam do gara. Całość jeszcze posolę, no bo wcześniej nie dawałem soli ani do warzyw, ani do mięsa, ani do mojej mieszanki przypraw. Następnie wymieszam, ale nie za bardzo. I ragu mogę postawić do gotowania. Ragu to nic innego, jak po prostu z francuskiego języka gulasz. Z tym, że bardzo ważne jest, aby podczas duszenia tych wszystkich składników ze sobą ich nie mieszać, żeby one się nie rozpadły. Mogę zająć się teraz przygotowaniem przesmacznego dodatku w postaci puszystych knedli. Różną nazwę w Polsce te kluski mają. Niektórzy na nie mówią pampuchy, niektórzy bułki drożdżowe, niektórzy ruchańce, a niektórzy nawet ruchane kluski. Nie mam pojęcia, skąd się wzięły tak dziwne nazwy, ale wiem, że niezależnie od regionu Polski zawsze ta klucha przygotowywana na parze jest przepyszna i robi się ją z resztek na przykład czerstwego chleba. Ja tutaj mam bułkę kajzerkę, porwałem ją teraz na mniejsze kawałki i zalewam mlekiem. Dosłownie tak samo jak na mielone. Muszę jak najmocniej teraz tą bułkę razem z tym mlekiem połączyć. Odstawiam to teraz na bok, aby czerstwe pieczywo wypiło resztę mleka, a ja w tym czasie przygotuję ciasto drożdżowe, dzięki któremu ten panpuch urośnie podczas gotowania. Niezbędne będą mi tutaj jajka. Wsypuję mąkę i wlewam pozostałe mleko. Dodam drożdży instant, dzięki temu zaoszczędzę sporo czasu, zanim ciasto wyrośnie. I oczywiście odrobina cukru, która jest świetną pożywką dla drożdży. Całość teraz muszę wymieszać. I tak przygotowane ciasto mogę teraz połączyć z bułką i mlekiem. I na końcu odrobina soli. Ledwie składniki ze sobą wymieszałem, a ciasto już zwiększyło swoją objętość prawie dwukrotnie. Ciasto jest już gotowe, delikatnie jeszcze lepi się do rąk. Nie można dać zbyt dużo mąki, bo knedle będą zbyt twarde. W przekroju też widać kawałki tej bułki, która była namoczona w mleku, no i która tutaj jest bazą tak naprawdę moich klusek na parze. Teraz roluję ją w walec, tak aby później można było pokroić równe kawałki i taki walec zawijam w ściereczkę. I tak przygotowane ciasto w ścierce ląduje we wrzątku lub na parze.
Po 10 minutach przewrócę na drugą stronę, a po 20 pampuch będzie gotowy do jedzenia. Moja bułka drożdżowa już nieźle spuchła, czyli na 100% jest gotowa. Powoli teraz trzeba odwinąć. Uważajcie, żeby się nie poparzyć. O. A samą bułkę delikatnie przerzucę na deskę, żeby ją po prostu pokroić. Jak byłem mały, to zawsze jeździliśmy w góry z rodzicami do Czech i moja siostra była tam nazywana princeską, bo jadła pampuchy dosłownie ze wszystkim, co tylko jej wrzucili do talerza. Zarówno pampuch, jak i moje przecudowne, jednogarnkowe danie jest daniem, które powinno się serwować na środek stołu, z którego powinni korzystać wszyscy, którzy siedzą dookoła, nakładając sobie po trochu. Dlatego podam to w tak przepięknej, dużej misie. Jeszcze coś zielonego na wierzch i tylko spójrzcie na to. Wygląda imponująco, a pachnie jeszcze lepiej. To jedno z takich dań, które stawiacie na środku stołu i nie musicie nawet wołać domowników, aby przyszli, bo ten zapach przyciągnie ich naprawdę nie tylko z najbliższej okolicy. Wręcz trzeba uważać, żeby zbyt dużo głodomorów się naraz nie pojawiło. A jak w smaku? No i bęk! Marokańska wyżerka wjeżdża na polskie, lewiatańskie stoły. Gdybym znał jakiś marokański taniec, to bym zatańczył ze szczęścia, bo to jest tak pyszne. A co najważniejsze, te pomidory tutaj, one wyciągnęły cały smak sosu. Sorki, zapomniałem was poinformować, żebyście koniecznie wbili na naszego bloga Gotuję z Lewiatanem, gdzie znajdziecie jeszcze więcej pomysłów na takie zwariowane dania.